Witam po raz kolejny ze studio EBF Procurement Festival 2023. Tym razem do studia udało mi się zaprosić Małgorzatę Skórę i Jolantę Chowanie, przedstawicielki firmy SmartBee, które kontynuując wątek poruszany w ramach sceny Hyde Parku dotyczące analizy ryzyk, a mianowicie przewidywanie niewidzialnego, czyli jak skutecznie prognozować i minimalizować ryzyko w zakupach. Oddaję scenę Małgorzacie i Joli. Zapraszam. Po prelekcji podeszła do nas jedna osoba i zadała nam pytanie, czy w ogóle warto zarządzać ryzykiem w zakupach. I powiem szczerze, że trochę się nad tym też zastanawiałyśmy, a właściwie co odpowiedzieć, no bo według nas warto. Oczywiście tak, po to przyszłyśmy też z taką prezentacją, żeby zachęcić. I taki miałyśmy przekaz, tak, prawda? i miałyśmy przekaz i warto. Więc nie ma tutaj dyskusji, że warto. Jak zachęcić ludzi do tego, żeby jednak to zarządzanie ryzykiem w zakupach wprowadzili. Dodam jeszcze, że ta osoba też zasugerowała, że nasze podejście jest takie bardzo idealistyczne, tak? I to też jest ciekawe, bo generalnie wiele założeń gdzieś tam w samej czystej formie jest idealistycznych, tak? I wiadomo, że zawsze pokazujemy jakiś idealny model, ale chodzi o to, żeby sobie ten model dostosować do swojej organizacji i wypróbować w życiu. I ideału pewnie się nie osiągnie, ale żeby jednak tym zarządzać. Nie wiem, Gosiu, jak ty do tego podchodzisz? Ciekawe było też spostrzeżenie i tak naprawdę dyskusja o tym, dlaczego działy zakupów nie wprowadzają zarządzania ryzykiem w zakupach. Tak jak ja odbieram tą sytuację, a w zakupach pracowałyśmy przeszło 20 lat, to tak naprawdę bardzo często nie było na to czasu. Nie było na to czasu, nie było na to też odpowiedniego klimatu. Były inne priorytety poustawiane. Czasami ten priorytet może był bardziej przedstawiony na inne sytuacje, na bardziej efektywność działu zakupów. Natomiast teraz z naszego punktu widzenia wydaje nam się, że to się troszeczkę zmienia, że ta świadomość związana z tym, że w zakupach warto jest zarządzać ryzykiem, jest budowana w organizacjach zakupowych, szczególnie tych, które budują taką świadomą organizację zakupową, gdzie no, kupiec, menadżer kategorii analizuje po prostu cały łańcuch dostaw i analizuje, w jaki sposób zarządzać tymi zakupami, żeby te ryzyka minimalizować. Mi się wydaje, nie wiem, czy się zgodzisz, że to podejście do zarządzania ryzykiem trochę się też jakby wiąże z rolą zakupów. Czyli wcześniej trochę ta rola zakupów była taka odtwórcza, tak? Taka bardzo operacyjna. Po prostu kupić i to, tak jak też wielokrotnie było powtarzane, w ostatnim momencie dostarczyć biznesowi to, co biznes potrzebuje. Od lat już teraz mówimy o takiej proaktywnej roli zakupów, tak? Że zakupy kreują ten swój obszar, tak? Zarządzają kategorią. Co więcej, wczoraj była nawet mowa o tym, że zakupy powinny być w biznesie już, tak? Nie wiem, czy pamiętasz tą prelekcję, że już powinny być w biznesie i już tam tą swoją wizję przedstawiać. Więc dla mnie zarządzanie ryzykiem jest właśnie elementem tej nowej roli zakupów, tak? Że zakupy nie tylko są otwórcze, ale też zarządzają, kontrolują i wydaje mi się, że to jest, dla mnie przynajmniej to jest takie kluczowe, więc trochę zależy od organizacji, jak chce się postrzegać, tak? I jak chce postrzegać zakupy u siebie. Nie wiem, jak ty to widzisz. No dokładnie, podobnie bardzo. Wydaje mi się też, że ważne jest to też, żeby pokazać ludziom, że zarządzanie zakupami nie musi być trudne. Bo myślę, że to też ludzie chciałyśmy. się boją, że nie mają kompetencji po prostu. To też tak? chciałyśmy pokazać, że zarządzanie tymi ryzykami nie musi być taką żmudną i trudną pracą. Że nie musi się to wiązać z wdrażaniem jakichś nie wiadomo jakich narzędzi. Owszem, fajnie jak te narzędzia są i się z nich korzysta, ale tak naprawdę nawet prosty Excel pomoże w zarządzaniu tymi ryzykami.
No i też takie wykorzystywanie trochę kompetencji z innych obszarów. No, my pokazywałyśmy taką macierz ryzyka, którą w sumie stosujemy w projektach. I zakupowych, optymalizacyjnych, ale też informatycznych. I zachęcamy. Nie ma też czasem sensu, tak jak mówisz, wymyślać czegoś od nowa. Skorzystajmy z narzędzi, które już się sprawdzają i które są proste, tak? Więc to trochę na tym polega. Myślę, że fajnym tematem też jest zarządzanie kryzysowe. W ostatnich czasach mieliśmy takie sytuacje, że wiele jakby okoliczności geopolitycznych czy takich zewnętrznych zmuszało działy zakupów do wymyślania nowych ścieżek, nowych rozwiązań, do budowania nowych łańcuchów dostaw. I myślę, że w tym pomogłyby też takie właśnie sposoby działania kryzysowego, tak? No bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że coś takiego jak COVID, jak wojna Tak. nagle zakłóci Wydaje mi się dostawę. wręcz, że ostatnie tam 2-3 lata pokazały, że właściwie to zarządzanie ryzykiem no, jest kluczowe, tak? Czyli czasy są tak niepewne i w sumie w przyszłość też wydaje się, że jest dużo niepewności związanych chociażby z rozwojem nowych technologii, że te ryzyka, no warto się zastanowić, jak nimi zarządzać. Ja też jeszcze miałam taką teraz refleksję wewnętrzną, że w sumie my w życiu codziennym tak naprawdę też zarządzamy ryzykami, tak? Ubezpieczamy mieszkanie, ubezpieczamy samochód, nie wiem, przygotowujemy się na zimę. No to są bardzo takie czynności codzienne. Trywialne, ale Trywialne, jednak robimy ale, to. Ale właśnie jednak to robimy, więc sobie tym bardziej nie wyobrażam, że ktoś w biznesie nie zarządza tym ryzykiem. A A zakupy jak są... w takim razie zachęcić szefów, którzy zarządzają zakupami, albo nawet prezesów, do tego, żeby właśnie no, pochylić się nad tym tematem? Jak myślisz? Mi się właśnie wydaje, że po pierwsze warto to, co to zaczęłaś mówić, pokazać, że to nie musi być trudne, nie musi być angażujące nowych zasobów. Trochę też analogicznie pokazać w innych obszarach, że to zarządzanie ryzykiem jest, bo głównie w projektach chyba, nie? Że projekty są często wiążą się z taką transformacją organizacji i tam to zarządzanie w projektach ryzykiem się wprowadza. Więc bardzo często organizacja ma te doświadczenia już w zarządzaniu ryzykiem i warto je gdzieś tam przenosić na inne obszary. No i na pewno język korzyści, tak? No ja akurat wierzę w to, że jeżeli, nie wiem, mamy ryzyko związane z dostawcami i zależy nam na wyborze dobrego dostawcy, no to musimy się przygotować, musimy sobie zdefiniować te możliwe opcje, tak? Taką też miałam refleksję, że tutaj też często było na konferencji, mówię, że mamy stałego partnera, tak? W IT czy w jakimś innym obszarze i fajnie. Mamy tego stałego partnera, wydaje się, że mamy ta stabilną współpracę, wszystko jest okej, ale czy tu z tym nie ma związanych ryzyk? Bo mnie się od razu ryzyko zapala, że za 5 lat może z tym stałym partnerem nie rozwiniemy się i zostaniemy z tyłu, tak? Nie pójdziemy tak za nowymi pomysłami, nowym rozwojem technologicznym. I dla mnie to jest zarządzanie ryzykiem, czyli pokazać, że to jest korzyść, a nawet konieczność, tak? Że zakupy no, są dla tego biznesu, ale też powinny mieć wpływ na ten biznes i kreować.